Zaczynamy trening wzmacniający na mięśnie brzucha dla osób początkujących. Pierwsza pozycja. Stań na jednej nodze, drugą nogę unieś kolano na wysokości biodra, kąt prosty. Mocno wciągnij pępek do kręgosłupa i robiąc wdech i wydech nie puszczaj mięśni brzucha, cały czas mając wciągnięty brzuch. Utrzymuj pozycję około 30 sekund na jednej nodze. Zrób sobie chwilkę przerwy, podnieś drugą nogę i tak samo 30 sekund na drugiej nodze. Ćwiczenie drugie. Usiądź na macie, daj nogi szeroko i przekładaj nogę ze strony na stronę. Jeśli jest Ci za trudno, podeprzyj się z tyłu rękami. Możesz wykonywać to ćwiczenie w podobnej wersji jak pierwsze. Też przekładać 30 sekund, zrobić sobie chwilkę przerwy, powtórzyć to nawet ze 4 razy. Im wyżej będziesz podnosić nogę, tym trudniej. Ćwiczenie trzecie. Przejdź do klęku podpartego. Kolana ustaw podstawami biodrowymi, dłonie pod barkami, plecki proste, łopatki ściągnięte. Podnieś kolana jak najniżej nad matę. Pozycja wydaje się łatwa, ale pracują tu wszystkie mięśnie głębokie. Brzuch, nogi, barki. Utrzymuj tę pozycję tyle, ile dasz radę. Na początek dobre będzie nawet 10-15 sekund. Zrób sobie chwilkę przerwy i przyjdź znowu do tej samej pozycji. Możesz też podnosić i opuszczać dosłownie po 3 sekundy, jeśli na początku jest to zbyt trudna pozycja. Ćwiczenie czwarte. Połóż się na macie, dopnij pośladek tak, żeby całe plecy leżały na macie. Podnoś na zmianę raz jedną, raz drugą nogę. Kolano nie powinno przekraczać linii biodra, czyli podnosimy tylko do kąta prostego nad ziemią i opuszczamy z powrotem. Jak każde ćwiczenie wykonuj tyle, ile możesz i rób sobie spokojne przerwy. Też możesz powtórzyć 4 razy to samo ćwiczenie z przerwą pomiędzy. Ćwiczenie piąte. Usiądź na macie. Popraw pośladki tak, żeby siedzieć na kościach. Ugnij nogi przed sobą. Prostujesz raz jedną, raz drugą nogę. Jeśli za ciężko jest bez podparcia, podeprzyj się z tyłu rękami i wykonuj ruchy po podłodze. Raz jedną, raz drugą nogą. Kolejne ćwiczenie. Możesz wziąć coś lekkiego, możesz wziąć ciężarek w ręce, połóż się na plecach. Całe plecy powinny przylegać do maty. Przekładaj do tyłu tyle, ile jesteś w stanie, ręce za głowę.
Można całkiem do podłogi, byle nie rozluźniać tej pozycji dolnej. Wbrew pozorom tu też brzuch pracuje. Szczególnie jeśli weźmiemy sobie do ręki coś cięższego. Mocno pilnujemy tego, żeby plecy przylegały do podłogi. Następne ćwiczenie. Wracamy do pozycji klęku podpartego. Bierzemy sobie cokolwiek przed siebie. Może być to lekka butelka, może być ciężarek półkilogramowy, kilogramowy. Pilnujemy pozycji pleców, czyli dopinamy pośladek, łopatki ściągnięte. Przekładamy sobie, jak najobszerniej wykonując kółka ręką, ale nie rotując się w tułowie. Tu możemy nie robić tego na czas, tylko na przykład po 10 powtórzeń na rękę. Kolejne ćwiczenie na mięśnie skośne brzucha. Nie musi być taki ciężar, jaki ja użyłam. Może być to piłka, która nie waży nic. Siadamy na macie, nogi przed sobą pod kątem prostym. Przekładamy mocno, rotując tu z jednej strony na drugą. Wybrany przez siebie ciężar. To ćwiczenie także możemy robić albo na ilość powtórzeń, albo na czas. Możecie sobie założyć 20 ruchów, czyli po 10 na stronę i zrobić przerwę. Powtórzyć to 3-krotnie po 30-sekundowej przerwie. W kolejnym ćwiczeniu nie musi być to piłka, możecie wziąć przed siebie krzesło. Im wyżej dacie dłonie, tym będzie Wam łatwiej. Podciągacie kolano jak najbliżej łokcia tej samej strony, czyli prawe kolano do prawego łokcia, lewe kolano do lewego łokcia. Jeśli weźmiecie coś niestabilnego jak moja piłka, będzie Wam trudniej. I jeśli ułożycie się na krześle, będzie ćwiczenie jeszcze dla bardziej początkujących. W kolejnym ćwiczeniu znowu pracują mięśnie skośne brzucha, ale w wersji dosyć łagodnej. Siadacie na brzegu krzesła, kierujecie dłoń do swojej kostki. Raz z jednej, raz z drugiej strony. Jeśli jest to stosunkowo łatwe, możecie zrobić nawet po 15-20 ruchów. W kolejnym ćwiczeniu także na krześle siadacie trochę szerzej, dłonie na głowę, łokieć dociągamy do przeciwnego kolana. W wersji na krześle będzie dużo łatwiejsze niż w wersji na podłodze w pozycji leżącej. W tym ćwiczeniu siadamy na brzegu krzesła. Możemy spokojnie złapać się za brzegi krzesła. Podciągamy do góry raz jedną, raz drugą nogę, prostując ją przed sobą. Tu też pracują mięśnie brzucha.
wersja bardziej zaawansowana. Podnosimy nogi do góry i prostujemy je sobie w powietrzu. Jeśli w tamtym ćwiczeniu nie odczuwaliście żadnego problemu, możecie przejść do tego dużo trudniejszego. Tu wersja ćwiczenia z podłogi, ale na krześle. Jest to wersja typowo dla osób początkujących, bo jest jeszcze łatwiej niż na podłodze przekładać wysoko nogi. Pracują nie tylko mięśnie brzucha, ale także nogi i stawy biodrowe. To ćwiczenie wspomniane wcześniej, czyli zamiast piłki mamy krzesło, ale podnosimy nogi na zmianę. Raz jedną, raz drugą do sufitu. Staramy się nie rotować stóp, tylko piętą prosto w stronę sufitu. Jeśli weźmiecie piłkę, będzie dużo trudniej. Na krześle jest to stosunkowo łatwe ćwiczenie. W tym ćwiczeniu nie zmieniamy pozycji. Plecy proste. Pośladki dopięte. I raz jedną, raz drugą dłonią dotykamy do oparcia krzesła. To ćwiczenie jest dużo trudniejsze niż poprzednie, a będzie jeszcze trudniejsze w wersji dolnej. Spokojnie możecie przenosić ciężar ciała z jednej na drugą stronę. No i przechodzimy do rozciągania mięśni brzucha. Najpierw kładziemy się na brzuchu, opieramy na przedramiona, wyciągamy tyle, ile się da do góry, dociskając biodra do podłogi. Jeśli to jest łatwe, podnosić się na dłoniach, też wciskamy mocno kość biodrowe w kierunku podłogi. To był zestaw ćwiczeń na brzuch dla osób początkujących. Możecie sobie wybrać z tego kilka ćwiczeń, powtarzać je w wybranym systemie. Bardzo dziękuję za uwagę.